Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i witam Was dzisiaj znowu z mojej kuchni, bo tak jak ostatnio zapowiedziałam, chciałabym Wam pokazać przepis na börek. Akurat ja zrobię z białym serem i pietruszką, ale nadzienie tutaj jest oczywiście dowolne, zaraz o tym wszystkim powiem. Chciałam tylko wspomnieć o najważniejszym składniku, jaki dzisiaj nam jest potrzebny, bo tak jak ostatnio właśnie wspomniałam, może nie do końca być ten składnik w Polsce, czy też w miejscu, w którym mieszkacie, dostępny. Więc najpierw rozejrzyjcie się, czy macie do tego dostęp. Chodzi mi o ciasto jówka. Tak ono wygląda. Za chwilę Wam pokażę, jak rozłożę. Słuchajcie, to ciasto ma swój odpowiednik w Polsce pod nazwą ciasto filo. Ciasto francuskie nie do końca będzie się nadawało. Jeżeli już, no to szukajcie właśnie ciasta jówka w sklepach internetowych albo w supermarketach ciasta filo. Jeżeli chcielibyście jówkę przygotować sobie samemu w domu do tego przepisu, no to jest to oczywiście możliwe. Przepis na jówkę nie jest jakiś skomplikowany, jeżeli chodzi o skład, bo to ciasto po prostu robi się z mąki, wody i soli. Ale jest to pracochłonne, bo trzeba to ciasto bardzo długo wałkować, aż będzie cienkie, prawie jak papier. No i ja do tego nie mam cierpliwości, więc będę korzystać dzisiaj z gotowego ciasta. No ale Wy, jeżeli chcecie się pokusić o robienie jówki w domu, no to jak najbardziej możecie to zrobić. Jest masa przepisów w internecie. Szukajcie po prostu przepis na ciasto jówka albo ciasto filo. No albo zaopatrzcie się, tak jak ja, w ciasto gotowe i wtedy już pójdzie z górki. No dobrze, to teraz pokażę Wam wszystkie składniki, jakich będziemy dzisiaj potrzebować. Pokażę Wam bliżej, jak ta jówka wygląda. No i pokażę Wam wreszcie, jak ten börek przygotować. Więc jeżeli jesteście zainteresowani takim przepisem, no to zapraszam. To są wszystkie składniki, których będziemy dzisiaj potrzebować. Oczywiście, tak jak mówiłam, najważniejsze ciasto, jówka. Ja mam 6 takich dosyć sporych płatów i zobaczcie, to ciasto właśnie musi być takie cieniutkie, jeżeli będziecie je przygotowywać w domu. Do tego nadzienie ja będę używać białego sera pomieszanego z natką pietruszki. Możecie używać takiego nadzienia, jakiego chcecie. Może to być z ziemniakami, może być z mięsem mielonym, może być ze szpinakiem, z żółtym serem. Co lubicie, naprawdę. Jeżeli chodzi o tureckie sery, to ja tutaj pomieszałam zwykły turecki biały ser solony, beyaz peynir i trochę sera takiego, powiedzmy, twarogowego. On się w Turcji nazywa lor peyniri. Wy możecie sobie użyć pomieszanego na przykład sera twarogowego z serem feta i też po swojemu sobie doprawcie. Tutaj żadnych przypraw już nie dodaję, bo w Turcji sery są mocno słone, więc tutaj już nic nie jest potrzebne. No i natka pietruszki. Ale mówię, nadzienie dowolne. Co lubicie, tego używajcie. I do tego będziemy potrzebować jeszcze sos. Sos przygotowujemy z jednego jajka, szklanki oleju i szklanki mleka. I to wszystkie składniki. Więc teraz zabierzmy się za przygotowanie sosu. Wbijamy do miski jedno jajko. Wlewamy szklankę oleju i szklankę mleka. I wszystko razem mieszamy. Dobrze, sos wymieszany. I teraz pokażę Wam, co dalej. Mam tutaj przygotowaną już blaszkę, to znaczy wysmarowaną z każdej strony dobrze olejem. I teraz bierzemy pierwszy płat jówki i zakrywamy ładnie z każdej strony blaszkę tą jówką. Sobie odsunę. Blacha przykryta i teraz
ten sposób tutaj sobie dociskamy tą jówkę. Ok, gotowa. Pierwsza warstwa. Następnymi warstwami już się nie trzeba przejmować. Jak się podrą, to się podrą. I teraz na tą warstwę jówki lejemy sobie sos i rozcieramy po całym. Dobrze. I teraz następną jówkę dzielimy sobie na pół. Normalnie rwiemy i układamy. Nie musi to być idealnie. Właściwie lepiej, żeby nie było idealnie. Tak rozkładamy, żeby było wszystko przykryte. I drugą warstwę w drugą stronę. Naprawdę nie ma to większego znaczenia, jak tą jówkę poukładacie. Może być koślawo. Nieważne. Dobrze, mamy przygotowaną tą warstwę i teraz na nią sypiemy nasze nadzienie. Dobrze, tyle wystarczy. I teraz znowu układamy sobie następną jówkę. Tak jak wcześniej. Dobrze. I teraz znowu lejemy sos i wcieramy. Starajcie się tak to robić, żeby ten sos wszędzie nam dotarł. Dobrze. I teraz znowu układamy następną warstwę jówki. I teraz znowu posypujemy nadzieniem. Teraz już można użyć do końca całe. I znowu przykrywamy kolejną warstwą jówki. I polewamy sosem. I teraz znowu przykrywamy następną warstwą jówki. Ja mam mały piekarnik. Jak widzicie, blaszka jest mała, więc myślę, że tyle tej jówki wystarczy. Reszta, która mi została, wykorzystam do czegoś innego. I teraz przykrywamy jeszcze tutaj tą warstwą, która wystaje.
I teraz byłoby dobrze nam ten byrek pokroić, żeby później było łatwiej go wyciągać po upieczeniu. Dobrze. I teraz polewamy resztą sosu. I teraz wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni. I czekamy do zarumienienia z wierzchu. Myślę, że około pół godziny, 45 minut. Musicie kontrolować to według Waszego piekarnika. U mnie, moi drodzy, minęło 40 minut. Jak widzicie, byrek ładnie się zarumienił. Teraz jest oczywiście bardzo gorący. Musi trochę przestygnąć, ale jak zostawimy go w taki sposób, to może za bardzo wyschnąć. Żeby nam się zrobił fajnie miękki, to poleca się skropić go trochę wodą. I przykryć ściereczką. Czekamy do ostygnięcia. Moi drodzy, byrek gotowy, już trochę przestygł, jest gotowy do jedzenia. I w tej chwili jest bardzo chrupiący. Jak zostanie Wam na następny dzień, to następnego dnia zrobi się bardziej miękki, ale w obu wersjach jest przepyszny. Pamiętajcie tylko, że jeżeli chcecie go przechować na kolejny dzień, no to przykryjcie go tą ściereczką albo schowajcie do jakiegoś zamykanego pojemnika. No dobrze, już nie mogę się oprzeć, tak to pachnie. Za chwilę będę jeść, już kończę szybciutko. Dajcie mi znać w komentarzach, czy kiedyś jedliście byrek, czy jedliście go w Turcji, czy może w jakimś innym kraju, z jakim był nadzieniem. I jeżeli ktoś z Was spróbuje ten byrek przygotować w domu, to też dajcie znać w komentarzach, czy Wam się udało, jak smakowało. I też pamiętajcie, że możecie wrzucać zdjęcia na relacje na Instagramie i mnie tam oznaczać. Linki do moich mediów społecznościowych są w opisie pod filmem, więc w ten sposób możecie się fotkami potraw ze mną dzielić. No dobrze, no to kończę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, komentujcie, a my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Görüşürüz!